co ta drukarka po prostu odwala, to jest po prostu szok, nie? Dobra, słuchajcie, teraz się zaczynają naprawdę ciekawe rzeczy. Zobaczcie, jak ona popyla. To jest po prostu szok. I zobaczcie, jaka jest pasowność tych elementów po wydrukowaniu. Zobaczcie. W środku mamy jeszcze taki rowek na uszczelkę, na ori, takie stworzenie, które również drukowałem na tej drukarce i bez problemu. Jeżeli jesteście z moich lat, to była taka bajka Zaczarowany ołówek, to ja się tak właśnie poczułem. Cześć Wam, witam Was w moim warsztacie, witam Was w kolejnym filmie. Słuchajcie, 5 lat temu pojawiła się na tym kanale moja pierwsza drukarka 3D. Pierwsza i jedyna jak do tej pory. Dlaczego? Już Wam to wyjaśniam, słuchajcie. Wtedy jako majsterkowicz, tak to mówiłem, majsterkowicz 40+, miałem naprawdę obawy, czy sobie z tym poradzę, z tą technologią, z tym sprzętem, czy będę potrafił to poskładać, wyregulować, skonfigurować i cokolwiek na tym zrobić. Udało się, byłem mega zadowolony, praca na tym sprawia mi wielką przyjemność. Niestety bardzo krótko. Dlaczego? Dwie rzeczy. Prędkość pracy na tych urządzeniach no jest po prostu wolna, bardzo wolna. Trzeba długo czekać, kilkanaście, w najlepszym przypadku przy mniejszych projektach kilka godzin. No i szybko z drugiej strony mi się znudziły, słuchajcie, takie gotowe projekty z internetu, jakieś zwierzątka, zabawki, przyda się do warsztatu, kątowniczki, te takie, wiecie, wszystkie niezbędne rzeczy. No miesiąc, dwa zabawy i drukarka poszła w odstawkę. Słuchajcie, zmieniło się to jakiś rok temu. Zacząłem po prostu interesować się projektowaniem 3D, jakieś tam proste rzeczy. Potrafię zrobić sporo rzeczy w tym warsztacie, zaprojektowałem i wydrukowałem, ale ta drukarka, która jest ze mną do dzisiaj i pracuje zresztą, chociaż miała, tak jak mówiłem, około 3 lat przerwy, nie robiłem na niej nic. Zacząłem na niej pracować. No ale niestety prędkość jest po prostu tej drukarki, trzeba czekać na te wydruki naprawdę po kilkanaście godzin, jak nie nawet ponad dobę, bo w zależności od projektu. Przez te kilka lat, nie ukrywam, miałem naprawdę kilka propozycji współpracy odnośnie prezentowania drukarki, z żadnej nie skorzystałem, po prostu nic nowego to według mnie nie wnosiło. Także tam bardziej się zainteresowałem wtedy laserami, tam się czułem po prostu, potrafiłem więcej zrobić. Aż do czasu końca tamtego roku odezwała się do mnie firma Tutris, ta sama, którą prezentowałem frezarkę. Wtedy też byłem tam pełen obaw. Poradziłem sobie, urządzenie świetne, naprawdę polecam Wam ten film. Zobaczcie na moim przykładzie majsterkowicza, teraz 45+, jak zaczął z nowym tematem właśnie obsługi frezarki CNC. Pierwszy raz w życiu, od początku do końca jest to naprawdę do zrobienia, nie jest to tak trudne, jakby się mogło wydawać. I od tamtej pory zainteresowałem się też projektowaniem 3D, jakieś tam rzeczy już potrafię zrobić sam i dlatego w moim warsztacie pojawia się druga drukarka, a przede wszystkim jeden parametr, który zobaczyłem otwierając załącznik tej propozycji współpracy, 700 mm na sekundę, prędkość pracy tego urządzenia, o tym jeszcze później porozmawiamy, także mam nadzieję, że dużo się zmieniło w tej technologii i będę mile zaskoczony, także dzisiaj odpakuję ją szybciutko, zaprezentuję, zobaczymy ile tam jest do poskładania, jak to wygląda, postaram się ją uruchomić, zrobić kilka testowych wydruków, opowiem Wam jaki mam naprawdę gruby projekt do wydrukowania, mój projekt odnośnie kilku części, wcale nie małych, z wypełnieniem 100%. Do pierwszej części, do pierwszych kilku części 3 kg ABS-u, także naprawdę to nie są żarty, zobaczymy, może ta drukarka właśnie do tego projektu się idealnie nada, ale tak jak mówię, bierzemy się za to, otwieram, pokazuję Wam co jest, składamy, prezentacja, później zobaczymy jakie wnioski mi się nasuną po pracy. Myślę, że kilkudziesięciu godzin na tym urządzeniu, także to na pewno nie jest szybki temat, ale mam nadzieję, że warto, także zapraszam na film. Dobra, słuchajcie, drukareczka
stoi, jest gotowa do poskładania, ale tego składania będzie naprawdę malutko, co mnie bardzo cieszy, słuchajcie. Mamy tutaj instrukcję, dosłownie kilka kroków montażu i maszyna będzie gotowa do pracy. Co my tutaj mamy? Wyświetlacz plus oczywiście mocowanie wyświetlacza, kabel sieciowy, tutaj mamy szczotkę do czyszczenia dyszy, jakieś tam kluczyki do montażu, obcinaczkę do filamentu, również jakieś tam narzędzia. Tutaj mamy również te szpile do czyszczenia dyszy, do odtykania dyszy. Mamy uchwyt filamentu, mamy śrubki, aby to antenę Wi-Fi, kartę pamięci, pendrive. Mamy tutaj taką małą szpulkę filamentu, także możemy sobie popróbować. I tyle, słuchajcie. Także ja raz, dwa ją zmontuję, podłączę komputer i bierzemy się za jej uruchamianie. I proszę bardzo, słuchajcie, tak wygląda poskładana drukarka 3D firmy Tutris SK1. Taki symbol drukarki, słuchajcie, włączamy ją. Co tutaj trzeba było zrobić? Przede wszystkim ściągnąć takie blokady transportowe. Tutaj u góry były one bardzo łatwo dostępne. Do tego dokręciłem jedynie, jak widzieliście, uchwyt filamentu i tutaj ten wyświetlacz, antenę Wi-Fi. Tutaj jeszcze jest ważne, jest z worka 230-115 V, trzeba zobaczyć, na ile jest ustawiona. Oczywiście my ustawiamy na 230 V. I co? I można włączać w sumie. Podłączamy kabel zasilania, włączamy, słuchajcie, pierwsze uruchomienie. Proszę bardzo, jest podświetlenie. Także tam gdzieś mamy w środku jakąś listwę LEDową. Bardzo fajnie to wygląda. Co my tutaj mamy? Ekran. Zobaczcie, taki ekranik, on się tutaj nam ładuje, cały ten soft. Zaraz zobaczymy pierwsze uruchomienie, także będziemy ją sobie tutaj ustawiać, kalibrować, poziomować. Wszystko ta drukarka ma system autopoziomowania, ustawiania, drgań i tak dalej, i tak dalej. To Wam wszystko wypiszę. Zobaczcie, mamy coś takiego. Dobra, słuchajcie, ja podłączę sobie tutaj komputer, przygotuję sobie stanowisko i będę robił jakieś pierwsze wydruki. Troszeczkę się z nią tutaj zaznajomię i będę Wam opowiadał, co tu, do czego i jak to się wszystko po prostu sprawuje. Dobra, jestem z powrotem, już coś tam wiem, słuchajcie. Monitorek, słuchajcie, podstawowe funkcje, mamy tutaj takie 5 podkategorii tego menu. I teraz słuchajcie, podstawa, czyli ładowanie filamentu, dajemy załadunek filamentu i teraz zobaczcie, tutaj tą rurkę mamy już tutaj przymocowaną, wepchany filament tutaj, pchamy go. Teraz patrzcie, co się będzie działo. Ja go wpycham. Widzicie? Tutaj zaświeciły się oświetlenie drukarki, znaczy tutaj filament już, czujnik filamentu zaczął działać. Możemy dać teraz załadunek filamentu i czekamy, aż tutaj eksploder się po prostu nagrzeje i filament nam się pokaże tutaj wypływający z tej dyszy. Temperatura jest osiągnięta, słuchajcie, i za chwilę tutaj powinien się pokazać wypływający filament. Także czekamy jeszcze chwilkę i widzicie, pokazał się. Także proszę bardzo, ładnie sobie płynie. Także to mamy zrobione. Dobra, to mamy załatwione, słuchajcie, wracamy sobie tutaj do głównego menu albo od razu tu idziemy w to miejsce i słuchajcie, tutaj mamy sieć. Połączenie z siecią Wi-Fi. Jak widać tutaj drukarka jest połączona z moim routerem w warsztacie, z moim internetem w warsztacie i tutaj jest jej adres IP. Wpisując ten adres IP w oknie przeglądarki mamy takie bardzo fajne, ciekawe narzędzie do zarządzania i kontroli pracy drukarki i w tym momencie tutaj mamy naprawdę mnóstwo danych, a co najlepsze możemy sobie tutaj z poziomu laptopa wczytywać pliki do druku na drukarce, komunikować się bezprzewodowo przez Wi-Fi. I ja to teraz Wam pokażę, jak to fajnie tutaj można robić. Po prostu wpisujemy sobie, wczytujemy pierwszy projekt, pierwszy z brzegu. Mamy go tutaj. I teraz zobaczcie, idziemy do drukarki, bierzemy sobie tutaj. I tutaj w zakładce lokal mamy ten plik, który przed chwilą wstawiłem. Mogę go oczywiście puścić z poziomu tutaj tego menu, ale również oczywiście mogę cały czas pracować na komputerze i po prostu z tego poziomu mogę puszczać kolejne projekty. Także tutaj mamy po prostu zakładkę odpowiednią
dajemy print, wczytajmy go. Słuchajcie, tutaj zobaczcie, pozmieniały się nasze te, możemy, tutaj już zaczyna się wczytywać wszystko i tutaj jak widzicie temperatura rośnie, gdy osiągniemy 220 stopni i 60 stopni blatu, drukowanie się po prostu rozpocznie. I słuchajcie, będziemy drukować taki malutki element, za chwilę Wam to pokażę, takie coś. No to mi jest tam potrzebne do, no też tam do tego mini kamperka, 2 sztuki. Ja przed chwilą jeden wydrukowałem, słuchajcie, to sobie damy, zobaczymy co się tu dzieje. Temperaturę mamy tutaj również 220 stopni, czyli tą temperaturę ekstrudera mamy już osiągniętą, blat już prawie również. Takie coś, słuchajcie, takie 2 elementy małe, ja już jeden wydrukowałem i umówmy się, że ja będę po prostu co jakiś czas Wam tutaj pokazywał, co się dzieje, bo to, co ja zobaczyłem, no to naprawdę, ja nie jestem jakiś tam, wiecie, obcykany w tych drukarkach, to ma po prostu działać, ale takiego czegoś to jeszcze nie widziałem. I umówmy się, że dzisiaj, co chodzi o pracę, zaczęło się, słuchajcie, co chodzi o pracę drukarki, aha, ja nie wyłączyłem jeszcze poziomowania, także ona się jeszcze pewnie będzie poziomować. Nieważne, nic nie przyspieszamy, o to mi chodzi. Nic nie przyspieszamy, słuchajcie, także po prostu będę co jakiś czas się będę po prostu włączał i Wam pokazywał, co ta drukarka po prostu odwala, to jest po prostu szok, nie? Tak jest, ona się teraz wypoziomuje. Ten krok można ominąć, nie trzeba oczywiście co drukowanie tego robić. Tak jest, ona się tutaj jeszcze będzie troszeczkę ustawiać, także widzimy się za chwilę. Dobra, słuchajcie, zaczęło się drukowanie i teraz zobaczcie, co się będzie działo. To jest jej naturalna prędkość, robi sobie obwódkę. Przypominam, drukujemy coś takiego, słuchajcie. Tutaj mamy 2 otwory z fazą i taki profil, coś takiego potrzebuje, 2 sztuki takie potrzebuje, no i sobie elegancko robi. Słuchajcie, dobra, niech ona sobie tą pierwszą warstwę zrobi i teraz zobaczcie, ona wypełnia pierwszą warstwę. A zobaczmy przy okazji, co się tutaj dzieje, słuchajcie, także wystartowaliśmy, mamy 1% postępu i teraz w tym momencie tutaj mamy aktualną prędkość drukowania. Oczywiście mamy tutaj ustawione 600 mm na sekundę, ale to jest maksymalna prędkość w zależności jakie etapy. No teraz kładziemy warstwę tą no to drukuje w 60 mm na sekundę. Zobaczycie, do jakich prędkości i na jakich etapach ona będzie dochodziła i jak będzie wyglądała jej praca. To jest naprawdę ciekawe. I teraz zobaczcie, przewidywany czas mamy 27 minut. 27 minut. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mamy godzinę 1:30. Z tego, co mi się wydaje, to tam pomyliło się dosłownie o chyba 4 minuty, czy coś takiego. Także powiem Wam, że tutaj sprawdzałem, taki test robiłem, ten sam projekt na mojej starej drukarce, na mojej Longer LK5 Pro. Wychodzi godzina 57, no tutaj mamy 28 minut, także różnica jest naprawdę spora. Zobaczymy, co się będzie działo, słuchajcie, także tutaj mamy przeróżne informacje, mamy tutaj temperatury, mamy postęp, mamy tutaj, to jest bardzo ciekawe i za chwilę do tego wrócimy. I tutaj jeszcze różne, możemy tutaj również podłączyć kamerę, na razie tym nie będę się zajmował, nie mam takiej małej kamerki, żeby to tam jakoś sprytnie podłączyć, ale możliwości jest naprawdę sporo. Dobra, przejdźmy się do tej, zobaczcie, ona już przyspiesza, ale zobaczycie, jak przyjdzie robienie wypełnienia. Wypełnienie tam jest chyba 20%, ona dalej tutaj jeszcze tą warstwę robi, teraz w drugą stronę. Także dalej pracuje z prędkością 60 mm na sekundę, ale na przykład ten etap drukowania na tej starej drukarce jest z prędkością 20 mm na sekundę. Ale tutaj będziemy dochodzić za chwilę do 600, 200 będzie również często używane, także stąd ten tak krótki czas drukowania. Dobra, słuchajcie, teraz się zaczynają naprawdę ciekawe rzeczy, słuchajcie, za chwilę podejdziemy do drukarki, 270 mm na sekundę, 600, 300, robimy wypełnienie, 20%, tam jest chyba trójkąty, jak dobrze kojarzę, albo kratka, ale to jest nieistotne, słuchajcie. Tutaj na dole mamy jeszcze podgląd, gdzie ona dokładnie jest, ale to są takie prędkości, że no po prostu wygląda tak, jak wygląda. Tutaj mamy ciekawą informację, słuchajcie, jeszcze, zobaczcie,
Ilość warstw, czyli 125 warstw ma cały projekt, jesteśmy na 12 warstwie. Czas do tej pory to 8 minut 20 sekund. Chodźcie teraz zobaczycie, jak to wygląda. Zobaczcie, mamy tempo naturalne. Zobaczcie, jak ona popyla. To jest po prostu szok. Naprawdę powiem Wam, że te wypełnienie ona robi ekspresowo i ten projekt rośnie w oczach. Drukarka aż się cała trzęsie, ale skalibrowałem ją dobrze i wszystkie osi, także tutaj wszystko ładnie, pięknie wychodzi. Zobaczycie później, ten wydruk nie jest ustawiony na jakość, jest ustawiony na szybkość. Mimo tego ten pierwszy element, który mam już wydrukowany, wygląda naprawdę nieźle. Zaraz zobaczymy, jak wyjdzie ten drugi. Także zobaczcie to naprawdę, nie wiem jak to Wam pokazać, może tutaj. Zobaczcie, jakie to są ruchy. No ja takiej w mojej starej drukarce mogę zapomnieć o takich ruchach. Także no na mnie to naprawdę robi wrażenie. Dobra, słuchajcie, niech ten projekt troszeczkę urośnie. Tutaj również mamy informacje, możemy sobie zapalić światełko oczywiście. Niech ten projekt troszeczkę urośnie i za chwilę Wam pokażę, jak to wygląda. Dobra, mamy 33%, słuchajcie, dalej wypełnienie. Za chwilę będziemy się zbliżać do tego etapu, gdy tutaj zakończymy ten środek. Tutaj są jeszcze dwa otwory sfazowane i będą te dwa elementy boczne szły tylko do góry, czyli będzie drukarka przeskakiwała jeszcze z lewej na prawą stronę. Teraz naprawdę ruchy ma niezłe. Zatrzymuje się, zwalnia tylko delikatnie na otwory, żeby tam tutaj tą otoczkę robić. A tutaj same wypełnienie, zobaczcie, tutaj mamy 300 mm na sekundę. Naprawdę ta prędkość 270, 600, podejrzewam, że same wypełnienie idzie w 600 mm na sekundę, także zobaczcie, to naprawdę rośnie w oczach. A do tej pory mamy 38%, 13 minut projekt trwa, 45 warstwa ze 125, także tak to wygląda. Dobra, czekajcie, bo wariuję. Masakra, to jest po prostu masakra. Za chwilę będzie robił ten środek, już zaczyna. Zobaczcie. Teraz sobie robi ramkę tego środka, boki wypełnienie. Zwalnia na otwory. I teraz już robi tą warstwę, już rysuje. Dobra, my idziemy teraz sobie tutaj. Mamy 63%, słuchajcie, 63%. Zostało 9 minut 45 sekund. 18 minut już to trwa, także no będzie mniej więcej tak pół godziny, także mniej więcej coś takiego jak to pokazuje, plus minus, zobaczymy jak to wyjdzie. I teraz zobaczcie, aktualna prędkość 60 mm na sekundę, tamta drukarka taką operację robi 20 mm na sekundę, ale za to maksymalna prędkość to tam była do 150, ale 100 używałem, żeby w miarę te wydruki wyglądały i przede wszystkim, żeby te warstwy się trzymały. I to Wam pokażę na koniec wydruku. Zobaczycie, jaka jest wytrzymałość przy tak dużej prędkości drukowania. Bo tak jak Wam mówię, mi najbardziej zależy na szybkości. To nie są elementy jakieś, które muszą być piękne, chociaż nic im nie brakuje, naprawdę. I co? No i słuchajcie, niech to się tam drukuje. Tutaj, tak jak mówię, tu możemy dalej sobie wszystko kontrolować. Temperaturę już mamy stałą, 220 i 60 stopni stół. Także to też jest fajne, że możemy sobie to kontrolować. I teraz zobaczcie, on już tutaj tą warstwę sobie wypełnia. Nie ma tutaj, nic się nie zapada, także mimo tego, że u tego wypełnienia jest tylko 15%, słuchajcie. Zostało 10 warstw ostatnich i 2 minuty 15 sekund, słuchajcie. Także naprawdę już tutaj ten projekt urósł. Tak wyglądać powinien. Także drukarka już powolutku będzie kończyć. Zobaczcie, jak zasuwa. A słuchajcie, ja już tutaj sobie przygotowuję kolejny wydruk. Tym razem już coś większego. Taki wspornik to jest po prostu druga część
no w sumie główna część do tych sporników. Tak jak mówiłem wcześniej, teraz będzie naprawdę dużo drukowania, co chodzi o wykańczanie tego mojego mini kamperka. To będzie mocowanie po prostu tego systemu z wodą. Za chwilę będzie robił tą górną warstwę, to Wam jeszcze tylko pokażę. No i teraz zobaczcie, on tutaj przy 25 już zaczął robić. Zrobiło się cicho i wolniej, już drukarką nie rzuca. Przy 20% wypełnienia zrobi to w 3 godziny 36 minut. I ten sam plik wrzucam na tą starą drukarkę. No ale tutaj mamy 16 godzin 48 minut przy prędkości 150 mm na sekundę. Ja tu normalnie drukuję przy 100, ale już dałem 150. No zobaczmy, słuchajcie, zobaczmy co pokaże przy 100. Potnij. No właśnie, no i to jest to, słuchajcie, co Wam mówiłem. 19,59. Ja potrzebuję 2 takie elementy. No to słuchajcie, wiecie już dlaczego mi się odechciewało, wiecie, używać tej drukarki. Zrobiłem na przykład, naprawdę tutaj, na przykład ten element jest zaprojektowany i wydrukowany przeze mnie, nawet nie pamiętam, grubo ponad dobę. Słuchajcie, te wszystkie złącza magnetyczne, to wszystko też sobie drukowałem. Tutaj te systemy, wszystko to jest zaprojektowane. Tutaj będę robił coś takiego. To wszystko jest, ale to naprawdę no takie jedno łącze, ono naprawdę trwało no naście godzin, także jeżeli tu byłem, to sobie puszczałem, ale żeby robić projekt stricte pod drukarkę, no to ręce opadały. A tutaj zobaczcie, 28,5 godziny i on już kończy, robi górną warstwę i będę miał 2 już takie elementy gotowe. Także tutaj słuchajcie, 3 godziny, szczerze mówiąc, ja chyba nawet nie będę tego puszczał na tej drukarce starej, bo nie wiem, czy to jest sens po prostu. Myślałem, że tutaj będzie tak, nie wiem, z 8-9 godzin, tu mamy teraz noc, to rano by było, a tu bym jeszcze upchał, bo potrzebuję 2 jeszcze takie małe, takie 2 jeszcze. Także to za chwilę puszczę, a tutaj już się kończy wydruk. Zobaczymy, na której warstwie jesteśmy. Słuchajcie, tutaj zobaczcie ten pulpit. Mamy tutaj adres IP drukarki w oknie przeglądarki. Możemy 99%. Jeszcze jedna warstwa, czyli za chwilę kończymy. Słuchajcie, 29 minut, 22 sekundy, pół godzinki, czyli 2 minuty się pomylił. Także nie ma tragedii. Idziemy tutaj do drukareczki. I zobaczcie, on już tutaj robi ostatnią warstwę. Za chwilę Wam pokażę, tak przedłużam, bo chcę Wam pokazać, po prostu dam tutaj kamerę na statyw, pokażę Wam jeszcze działanie tej podkładki magnetycznej. Ja w tamtej drukarce miałem taki środek adhezyjny, żebym psikał i gdy blat mi wystygł, musiałem poczekać, żeby nic mi się tam raczej nie odklejało. Nie miałem z tym problemu, używałem dobrego środka, ale musiałem czekać, aż blat wystygnie, żeby przedmiot po prostu ściągnąć. Mamy koniec wydruku. Stół się opuścił i teraz możemy to wyciągnąć. Słuchajcie, tak przy okazji, jeszcze zanim to odjedzie, zobaczcie, budowa tej drukarki, skąd się bierze ta szybkość, ta dokładność. Tutaj nie mamy żadnych V-slotów, mamy tutaj, zobaczcie, takie profile. Tutaj mamy wózki, tutaj mamy ten profil liniowy, tutaj jest konkret. Oparte to jest na 3 takich, na 2 profilach i 3 śrubach. Także tak samo tutaj mamy tą oś również na takim profilu i w środku tam oczywiście jest również wózek. Dobra, teraz słuchajcie, pokażę Wam, jak to schodzi. Blat jest jeszcze gorący, ale mogę sobie już tą podkładkę magnetyczną ściągnąć i teraz wystarczy, że ją delikatnie wygnę bez problemu. I teraz zobaczcie. Skupmy się teraz na jakości tego wydruku. Tak jak mówiłem, mi tutaj przede wszystkim zależy na szybkości, ale tutaj naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Warstwy się dobrze trzymają. Zróbmy to. Teraz uwaga. Damy to na dół, kamera na dół.
Słuchajcie, 15% wypełnienia, z tym się totalnie nic nie dzieje, także warstwy są naprawdę dobrze poszczepiane. Ja wiem, że to jest taki spartański test, ale no trzeba to sprawdzić, no bo tutaj nie ma co oszukiwać. Za chwilę będę puszczał większe wydruki, dużo większe wydruki, a później przechodzimy do po prostu ABS-u. Tutaj mam 3 kg ABS-u, słuchajcie, jest potężny projekt. Nie za bardzo chcę Wam tłumaczyć, o co chodzi, bo pewnie mi powiecie, że to nie ma sensu i szkoda materiału, ale ja muszę spróbować. Jest to związane właśnie z tym moim projektowaniem. Chcę zrobić również coś do mojego busa, coś, co kosztuje bardzo dużo pieniędzy, a ja stwierdziłem, że to zrobię w cudzysłowie z plastiku. Także to na pewno zobaczycie w kolejnych filmach. Może nie będzie to związane stricte z drukarką, ogólnie po prostu z robieniem coś do tego mojego mini kampera. Dobra, puszczam kolejne wydruki, słuchajcie, i będziemy tam później przechodzić już do jakiegoś krótkiego podsumowania.
Dobra, moi mili, przechodzimy do krótkiego podsumowania. Przyniosłem tutaj z powrotem drukarka Tutris SK1, świetny sprzęt, naprawdę mega szybka. Wziąłem ją do domu właśnie dlatego, że jest taka szybka i mogłem co chwilę po prostu ładować kolejny plik i robić kolejne wydruki i te wszystkie wydruki, które zrobiłem i zaprojektowałem sam tak w ogóle, także też sobie tutaj to zobaczycie, co to jest. To jest po prostu do moich projektów, czyli tutaj w większości do budowy mini kamperka i słuchajcie, zacząłem od takiego czegoś. Jest to po prostu taka zaślepka tylna, tutaj będą przewody od gniazd zapalniczki. Wydrukowałem to w dwóch częściach, słuchajcie, żeby nie robić żadnych podpór, ale co jest fajne i co mnie bardzo zdziwiło, zobaczcie, tak to wygląda. Prosty projekt, wszystko ładnie, pięknie, cyk. I teraz to jest ta górna ściana. Zobaczcie, tutaj mamy powierzchnię, która była przy stole w drukarce, powierzchnia bardzo dobra, a tu jest górna warstwa plus napis. Również wygląda to naprawdę świetnie. Mam nadzieję, że kamera to będzie wyostrzy to dobrze. Sam napis wygląda też nie najgorzej jak na maksymalną prędkość, bo powiem Wam, że wszystkie wydruki tutaj robione, oczywiście to jest materiał PLA, prosty w obróbce materiał, były robione w maksymalnej prędkości, może nie w maksymalnej, w prędkości 600 mm na sekundę. Maksymalna prędkość tego urządzenia to aż 700, zalecana 300. I słuchajcie, wiadomo, że to nie jest tak, że cały czas robimy z tą samą prędkością, drukarka robi z tą samą prędkością, zależy to oczywiście od poszczególnych operacji, na przykład wypełnienia, ruchy jałowe i tak dalej, są robione naprawdę z dużą prędkością i robi to wrażenie. Podkreślam jeszcze raz, wszystko co widzieliście dzisiaj, pracę tej drukarki, jakieś przebitki, czy to z muzyką, czy bez, czy teraz będę Wam tutaj wklejał, wszystko jest w tempie naturalnym. Dzisiaj nie przyspieszamy nic, ani kawałka tego filmu. I teraz zobaczcie, wracamy szybciutko do tego, Wydrukowałem to w dwóch częściach. Jest to zaprojektowane, te wymiary są przeniesione 1:1 do tego elementu. Również promienie tych łuków są takie same. I zobaczcie, jaka jest pasowność tych elementów po wydrukowaniu. Zobaczcie. To po prostu ja byłem w szoku. To po prostu idealnie pasuje i naprawdę no, nie ma się tu do czego po prostu przyczepić. Można tam jedynie kapkę kleju dać, żeby to się trzymało idealnie, ale nie ma żadnych szpar. Wygląda to naprawdę dobrze. I można to oczywiście malować. Ja wszystko robiłem filamentem białym, bo część rzeczy będę po prostu jeszcze strukturę nakładał. Są to rzeczy do mojego busa, także to nie ma żadnego znaczenia. Teraz tak, bierzemy duży element, słuchajcie, kolejny element, który jest po prostu również do mojego mini kamperka, czyli wspornik na system z wodą. Będą dwa takie elementy i na to będą później przychodziły takie elementy. Także zobaczcie sobie również, tutaj mamy prosty taki element i no jedynie, że już wiadomo, że jest troszeczkę brudny, bo jesteśmy w warsztacie, ale jak na maksymalną prędkość, jak na taką dużą prędkość i teraz co jest też bardzo ważne, że praktycznie wszystkie te wydruki są robione 0,2, było ustawiony profil drukowania na 0,2 grubość warstwy, także to też jest ważne. Co Wam chciałem też powiedzieć? Słuchajcie, ja nie jestem i nie chcę być żadnym szpecem, aptekarzem od drukarek, żeby tam, wiecie, bawić się tymi ustawieniami tam w tych programie do obsługi, znaczy do samej tej drukarki, do tego w każdym slicerze tych ustawień jest mnóstwo. Ja używam slicera Cura, chyba najbardziej popularny, ale ja tam nie chcę za bardzo dłubać. Oczywiście zmieniam temperaturę, prędkość tam w zależności od sytuacji, ale generalnie przy tym teście ja zostawiłem to tak, jak sobie pobrałem profile drukowania z pendrive'a, wkleiłem to do programu, do slicera Cura i tak to zostawiło. Drukowałem to z dużą prędkością, chciałem zobaczyć, co się będzie działo. Teraz słuchajcie, kolejne rzeczy, bardzo fajne, słuchajcie, dwa elementy, jeden z gwintem, jest tu gwint M70x4 i do tego taka nakrętka, również zaprojektowana przeze mnie na szybciutko, to będzie do takiego systemu wody, płaskiego systemu na dachu busa. Zrobiłem to na próbę, zobaczcie teraz, co się dzieje, zobaczcie. I mamy piękną zakrętkę, tu oczywiście w środku mamy jeszcze taki rowek na uszczelkę, na o-ring, także taki również projekt powstał. Fajne jest to naprawdę, słuchajcie, chce się aż coś ciekawego projektować, bo mamy to, słuchajcie, takie coś
godzina chyba, godzina 5 i to było gotowe. To również chyba godzina 15 było gotowe, a zobaczcie, ściany są naprawdę grube. Takie rzeczy to jest dosłownie po 19-21 minut. Te grubsze wsporniki były 29 albo 30 minut, coś takiego. Teraz mamy takie coś, jest to złącze magnetyczne 4-miejscowe. To akurat będzie do tych wszystkich moich wyciągów z obudów laserów. Tego muszę podrukować sobie jeszcze kilka sztuk. Magnesy 12x3 już są zamówione i do mnie idą, także tak to będzie. Tutaj oczywiście cybant i będę miał całą taką instalację do każdej obudowy. Będzie takie wyjście magnetyczne, także też fajna sprawa. I teraz zobaczcie to, z czego jestem najbardziej dumny. To chodzi o w sumie same projektowanie również. Ten projekt jest zrobiony w całości przeze mnie i jest tu wszystko wydrukowane na tej drukarce. Zobaczcie teraz sobie tutaj z bliska ten projekt. Zobaczcie, tutaj mamy nawet w środku takie stworzenie, które również drukowałem na tej drukarce i bez problemu dało się to zrobić. Stworzenie wyszły idealnie, pasownie, nic tutaj nie trzeba kleić, po prostu sobie tu. Będzie to przykręcone na ścianie 4 wkrętami. Będzie to w ten sposób i to jest po prostu taka półka składana, stojak, półka składana pod laptopa po prostu, pod laptopa, tak to będzie mniej więcej. Tu jeszcze będą takie elementy przykręcone ze spornikiem i tu będzie pod kątem klawiatura i ekran. Jeżeli laptopa zabieramy, cyk, składam to i mamy płaściutko. Na razie póki co jest tam taka prowizorka też wydrukowana, ale nie może cały czas na sztywno odstawać taki element, bo prędzej czy szybciej ktoś o to zahaczy. Dlatego zaprojektowałem i wydrukowałem coś takiego, słuchajcie. Przyjrzyjcie się teraz tutaj po kamery ładnie z bliska, jak to jest zrobione. Naprawdę tutaj zobaczcie te elementy. Fajnie to wygląda, fajnie to wyszło. Tutaj ja przy projektowaniu bardzo mi się podoba to zaokrąglanie, ale to chyba nie jest zbyt łatwe dla drukarki. Zobaczcie, tutaj mamy wszystkie zaokrąglenia. Mimo że jest to zrobione naprawdę na takich dość wymagających ustawieniach, te wydruki są po prostu bardzo, bardzo dobre i bardzo, bardzo szybko. Słuchajcie, będę pomalutku kończył. Zapraszam Was na stronę producenta. Myślę, że warto poczytać, bo idzie to w bardzo dobrym kierunku. Ja na pewno wracam do gry, co chodzi o drukowanie, o projektowanie 3D. Teraz siedziałem sprawia mi to wielką przyjemność. Po prostu, jeżeli jesteście z moich lat, to była taka bajka Zaczarowany ołówek, to ja się tak właśnie poczułem. Projektujesz, wrzucasz to do programu, czekasz kilka minut, godzinkę, dwie, nieważne. Najdłuższy projekt, którym tutaj mamy na tym stole, to jest to było 3 godziny, no ale to ma 30 mm wysokości i wypełnienie ma 30%, bo musi to być silne, bo będzie to dźwigać jakiś tam ciężar kanistru z wodą. Także tyle na dzisiaj, słuchajcie, w tym filmie. Bardzo fajna maszyna. Jeszcze raz zapraszam Was na stronę producenta. Zobaczcie, poczytajcie sobie jakieś dane techniczne. Jeżeli siedzicie w tematach głębiej, warto poczytać. Jak widzimy, prosta obsługa. Wszystko jest naprawdę intuicyjnie tutaj przedstawione, wykonane dla użytkownika. Dla mnie naprawdę bajer i wiem jedno, że mogę zamawiać kolejne szpule filamentu, bo szykują się naprawdę u mnie duże projekty. Zobaczymy, jeżeli to będzie miało jakieś zainteresowanie u Was, to będę również Wam to pokazywał, a gdzieś tam w tle zawsze wiadomo, że drukarka będzie chodzić. Ona idzie do szafy, bo będą wydruki z ABS-em, a to są już troszeczkę inne warunki, także tak to wygląda. Tyle na dzisiaj, słuchajcie. Myślę, że pokazałem Wam same plusy tej drukarki, reszta to już pokaże same życie i po prostu czas spędzony przy pracy z tym urządzeniem. Bardzo Wam dziękuję serdecznie, zapraszam na stronę producenta, serdecznie zapraszam do lajkowania, do komentowania i projektujcie, drukujcie, to jest naprawdę super. To, co kiedyś opowiadałem o laserach, dzisiaj tak samo powiem, nie trzeba dużego warsztatu, wystarczy jakiś kąt, piwniczka, fajna, szybka drukarka, laptop, jakiś laserek, można mieć naprawdę super hobby i u mnie pewnie kiedyś się to tak właśnie skończy. Także słuchajcie, dzięki bardzo, tyle na dzisiaj. Jeżeli wytrzymaliście od początku do końca, to już tradycyjnie oddechy do dechy, widzimy się w kolejnych filmach. Cześć Wam, do następnego.